po efektach, które za sobą niesie. Jakby to jest takie, myślę, łatwe do obserwacji nawet. Jeżeli projekt jest skierowany w naszym przypadku, nawet młodzieżowy, do osób z niepełnosprawnością, to obserwuję, jak osoby na przykład niepełnosprawne zachowywały się w ramach tego poszczególnego działania, czy w jakimś tam stopniu możemy zawaluować ich wzrost akceptacji, tolerancji na przykład wobec osób samych niepełnosprawnych i wzrost zainteresowania danym tematem, czy po prostu to, czy wystawienie spektaklu teatralnego im się podobało, czy nie i jak zostało to odebrane przez publiczność. C'est à travers les résultats qu'on a, à travers les suivis qu'on fait. Donc s'il y a un bon résultat, on voit déjà l'intégration des enfants et l'indépendance des enfants. En ce moment-là, on sait qu'on a atteint vraiment nos objectifs. Les projets ont du succès à travers l'engouement, la pertinence. C'est que tu donnes vraiment à l'importance que tu donnes au boulot. S'il n'y a pas une suivi, s'il n'y a pas des évaluations, forcément le projet n'aura pas d'engouement. Allora, come negli ultimi anni i progetti di volontariato nelle scuole hanno tutti avuto successo perché abbiamo proposto delle cose nuove ai giovani, agli studenti. Abbiamo proposto attività che non avevano mai svolto prima e abbiamo proposto l'incontro con la disabilità. Una disabilità attiva, una disabilità simpatica, una disabilità che sappia accogliere e questa è stata una sorpresa sia per gli alunni che per gli insegnanti e quindi i progetti che abbiamo proposto nelle scuole hanno tutti avuto molto successo, oltre al fatto che io sono sempre entrata nelle scuole accompagnata dai giovani europei, quindi come dicevo prima attraverso l'educazione tra pari questo ha portato sì che gli studenti fossero seriamente interessati alle attività di volontariato che ANFAS propone. Quando riesce a creare degli stimoli sia in chi porta avanti il progetto che in chi in questo caso osserva uno spettacolo teatrale. Questi stimoli all'interno del gruppo vengono dati dal proporre sempre qualcosa di nuovo dai componenti del gruppo stesso. Se un progetto non crea questi stimoli, viene lasciato perdere. Ci siamo resi conto che Wow Festival stava avendo successo prima dell'inizio, per i buoni rimandi che la pubblicità che avevamo fatto stava avendo e l'interesse e le domande che ci rivolgeva la gente, ma anche altri giovani, nella curiosità di capire che cosa fosse questo wow. Dopodiché un altro elemento importante è stata sicuramente la partecipazione all'evento da parte della comunità. La comunità ha risposto bene, molto bene a questo evento. Muszą, bo jakby coś było zaplanowane, albo minęło się z potrzebami, albo popełniło się błędy organizacyjne. Ale jak mówiłem, no, uważam, że bardzo dobrze, że niektóre kończą się niepowodzeniami, bo na niepowodzeniach się uczymy. Tak? Jakby nie da się zrobić projektu idealnego. Jakby ocenianie na poziomie, że nie było idealnie, no to nie, albo na przykład coś nam się totalnie posypało. To ja już nic więcej nie będę robił, bo mi się posypało. To też jest bardzo złe. Nieudane projekty czasami są ważniejsze od tych udanych, bo można z nich dużo więcej się osiągnąć. Jak coś się nie udało, to patrzymy to bardziej krytycznie i następnym razem jesteśmy bardziej ostrożni. Jak nam się udało, to przymykamy oko, że tutaj zawaliliśmy jakiś jeden termin, no ale w końcu jest wielki sukces. A jak na przykład coś nam się totalnie posypało, to jakby czujemy wagę tego, że trzeba pilnować na przykład terminów, czy trzeba pilnować dobrej komunikacji, czy trzeba pilnować tego, żeby nasz projekt odpowiadał na potrzeby. W momencie, kiedy ktoś nam o tym mówi na szkoleniu, albo wyczytamy to w jakimś podręczniku,
no to wierzymy w to w sposób umiarkowany. W momencie, kiedy się o tym przekonamy, poczujemy to na własnej skórze, no to będziemy to bardzo, bardzo długo pamiętać. Ja o tych naszych porażkach jakby pamiętam bardzo mocno i niektórych rzeczy wystrzegam się bardzo, bardzo. Bo często są źle zarządzane, albo często są źle też spisane i nie odpowiadają na realną potrzebę i stąd jakby burzy się dalsza praca nad projektem. Jeżeli odpowiednio wcześnie nie zastanowimy się nad tym, co chcemy zmienić tym projektem i spiszemy go po to, żeby go spisać, żeby on był, no to jest szansa, że ten projekt się nie powiedzie. Współuczestniczyłem w realizacji kilku projektów, w których pracowałem, gdzie niekoniecznie byłem przekonany do ich zasadności i rzeczywiście te projekty gdzieś skończyły się klapą. In certi casi un progetto che può essere concretamente molto importante e può essere lasciato perdere, quindi può andare a perdersi, in questo senso, per ostacoli a livello economico piuttosto che ostacoli a livello burocratico soprattutto. Quindi la maggior parte dei progetti che non funzionano, che vengono lasciati perdere, incontrano degli ostacoli fuori dal gruppo. Alcuni progetti possono fallire non perché siano progetti brutti o insensati, magari sono anche progetti che hanno rispondono a un forte bisogno della comunità. Bisogna vedere quali canali si utilizzano per la comunicazione con gli altri membri della comunità. Se è un progetto per cui si è ben informati in luogo, ora, cosa si fa. E altri progetti falliscono perché semplicemente non hanno per nulla individuato i bisogni, quindi sono doppioni o inutili in quel momento. È importante che un evento non resti nel suo piccolo, nel recinto di casa, nel giardino di casa, ma sia proprio aperto al pubblico perché ciò rende partecipazione attiva, ciò rende viva una comunità, ciò crea integrazione. Dans notre initiative, il faut toujours trouver un public cible. Sinon, après c'est compliqué. Si tu n'as pas un public cible, c'est difficile de continuer avec le projet. Ça devient des mentalités différentes et puis voilà, c'est difficile à gérer. Ritengo che un target pubblico dia la sicurezza magari di un finanziamento più cospicuo che aiuta nella realizzazione di un progetto. Inoltre un target pubblico ti dà anche la possibilità di avere la visibilità dei progetti che realizzi. Po to, żeby ich zachęcić do udziału w takim działaniu, w takim projekcie. Po to, żeby trochę im otworzyć oczy. To, że na samym początku oni mogą podejrzewać, a niekoniecznie mnie to dotyczy, być może przez udział ich w tym projekcie stwierdzą, że rzeczywiście jest to coś bardzo interesującego. W naszych mieszkaniach wspomagano-treningowych taki zabieg realizujemy, że projekt na dobrą sprawę przewidziany jest dla osób niepełnosprawnych albo dla otoczenia rodziców osób niepełnosprawnych. A nasi uczestnicy mają za zadanie m.in. zorganizować parapetówkę i zaprosić na nią swoich okolicznych sąsiadów, po to, żeby właśnie się oni poznali i przez to współuczestniczyli też w ich normalnym funkcjonowaniu. Ten zabieg jest też bardzo dla nas cenny ze względu na to, że często te osoby trzecie biorą też odpowiedzialność za to, co się może zadziać. Szczególnie to jest dla nas ważne w mieszkaniu, kiedy to osoby pełnosprawne stają się takimi dodatkowymi naszymi opiekunami czy ochroniarzami tego miejsca, jakim jest na przykład takie mieszkanie. Ale też osoby, które biorą udział w takich dodatkowych projektach realizowanych, nie wiem, dla osób bezdomnych, gdzie ostatecznym beneficjentem jest na przykład ta osoba bezdomna, to jednak osoby czy mieszkańcy naszego miasta, kiedy wejdą w ten świat i zobaczą naprawdę takie codzienne życie funkcjonowania osób wykluczonych społecznie, często otwierają oczy. To też jest spójne z naszą wizją i misją organizacji. Jakby patrzymy na świat oczami brata, jakby oczami innej osoby,
niepełnosprawnej, bezdomnej, młodego człowieka, po to, żeby zrozumieć trochę każdy z tych światów.